Cześć, witam Was Energik. Dzisiaj mam dla Was recenzję, w końcu recenzję gry Watch Dogs, stworzonego i wydanego przez Ubisoft. Długo mi zajęło z tego względu, że gra oferuje naprawdę solidny kawał gameplayu, niekoniecznie najwyższej jakości, ale faktycznie gra jest długa i zajmuje troszkę czasu, aby ją skończyć. Można się też cieszyć, ponieważ pojawią się w tej recenzji filmy, które mogłem sobie zgrać na PlayStation. Słuchajcie, Watch Dogs chyba jako jedna z niewielu gier tak bardzo podzieliła graczy. Jedni zachwycają się bądź są pozytywnie do niej nastawieni i zdecydowanie duża część graczy, którzy są całkowicie negatywnie nastawieni do tej produkcji. Nie wiem, z czego to wynika, znaczy ja wiem, podejrzewam, z czego to wynika. No na pewno, słuchajcie, nie jest to gra, którą obiecali nam na pierwszych trailerach, które żeśmy widzieli. Pamiętam, tutaj też taka historia, pamiętam, ktoś napisał do mnie maila, czy widziałem Watch Dogs na trailerze i to były te jedne z tych pierwszych trailerów, gdzie Watch Dogs wyglądał naprawdę olśniewająco i właśnie odpisałem temu gościowi, że spokojnie, nie podniecajmy się, bo według mnie ta gra tak wyglądać nie będzie i w sumie się nie pomyliłem. Faktycznie Watch Dogs nie wygląda tak jak na pierwszych trailerach. Nie mogę powiedzieć, że wygląda źle, jest całkiem ok. Jednakże wydaje mi się, że gra na przykład oceniana przez PSX Extreme, tutaj nie lubię tego robić, ale pierwszy raz krytykuję PSX Extreme, gdzie autor dał grze Watch Dogs 9 z minusem, co jest według mnie stanowczo za wysoką oceną. Nie wiem, z czego to wynika. Nie wiem, z czego wynika to, że większość recenzentów, że tak powiem mainstreamowych, ocenia tak dobrze Watch Dogs, natomiast zwykli gracze oceniają źle. No coś tu jest nie tak. Można sobie budować swoje teorie spiskowe, nieważne. Oto moja recenzja na temat Watch Dogs. Słuchajcie, Watch Dogs jest sandboxem. Ubi starało się stworzyć coś nowego. Coś nowego, co nie do końca pykło, muszę przyznać, i dużo jest elementów, które postaram się tutaj powiedzieć i je skrytykować. Nie będą to elementy pokroju durnych filmików typu porównywanie Watch Dogs do GTA 5, bo to jest całkowicie bez sensu pod względem graficznym. Oczywiście gameplayowym nie ma problemu, żeby porównać obydwie te gry, ale porównywać je pod względem graficznym to jest zupełny kosmos, jak dla mnie, zupełne nieporozumienie. Słuchajcie, w Watch Dogs wcielamy się w Aidena Pierce'a, który posiada magiczny telefon, który za jednym naciśnięciem klawisza potrafi wyłączyć, nie wiem, światła, zrobić zaciemnienie całej dzielnicy. No cuda nie widy. Ten telefon to jest naprawdę świetna zabawka. I chciałbym powiedzieć, że Aiden jest takim hakerem, ale nie wiem, czy można nazwać hakerem, który potrafi wszystko stworzyć jednym przyciskiem klawisza. To jest taki dosyć dziwaczne. Jeżeli ktoś kiedyś interesował się, nie wiem, historią jakichkolwiek hakerów, nie wiem, Kevina Mitnicka, czy innych znanych, czy Pulsena, z jakimiś innymi znanymi sław takich hakerskich, to wie, jaka jest żmudna praca hakera, która głównie polega na tak zwanym social engineeringu, niż na takim, powiedzmy, najczęściej pokazywanym w filmach hakera, gdzie siedzą i tam klikają, albo takich innych głupotach. Jednak troszkę hakerstwo polega troszkę na innym typie, że tak powiem, zachowań, no ale nieistotne. No, słuchajcie, Ubi starało się stworzyć coś całkowicie nowego, tak jak jest reklamowane ta gra, czyli oddaje nam w nasze władanie miasto. Do tego zaraz sobie dojdziemy, czy faktycznie tak się dzieje. Moje pierwsze spotkanie z Watch Dogs, czyli po uruchomieniu pierwszy raz, oczywiście nie mogło być normalne, bo hej, to ja odpalam grę, nie może być normalnie. I mam to na filmiku, także zaraz zobaczycie. Po przejściu pierwszej misji, która dzieje się na stadionie, od razu mamy możliwość wkroczenia w tak zwany już otwarty świat, czyli swobodnego przejechania się po mieście. Jakie było moje zdziwienie, gdy w czasie misji na stadionie masa ludzi, wychodzę ze stadionu, wsiadam do samochodu, nikogo nie ma na ulicach. Słuchajcie, nikogo. Żaden samochód nie jedzie na ulicy, stoją na poboczach, nie ma żadnej osoby, ani jednej. Tak patrzę, mówię, może w całe Chicago na tym meczu, nie wiadomo. Ale przeszedłem pierwszą misję, zaczynam drugą, wychodzę z tej kanciapy, w której Aiden mieszka i na ulicy jest 5 osób, dosłownie 5 osób. Wsiadam w samochód, jeżdżę po mieście, wymarłe miasto, miasto duchów, nie ma nic. Okazało się, że był to bug, który
powodował to, że po prostu nie było postaci w ogóle w grze. Zresetowałem grę, wyłączyłem, włączyłem ponownie, wszystko już grało i faktycznie wtedy ilość ludzi się zgadzała na tym, ale moje pierwsze zetknięcie było dosyć takie szokujące. Dlaczego? Nie wiem czy to jest bug popularny czy nie, niemniej jednak możecie zobaczyć na filmie jak to wyglądało, naprawdę wyglądało to prześmiesznie. Słuchajcie, dużo rzeczy mógłbym krytykować w Watch Dogs, porównywać pod względem graficznym do GTA 5 nie zamierzam, aczkolwiek pod względem gameplayowym możemy się tutaj troszkę pobawić. Watch Dogs jest grą, która oferuje masę gameplayu, to znaczy to nie jest gra, którą tak jak nie wiem Call of Duty kończysz w 6 godzin i jeżeli nie grasz w fabułę możesz ją odstawić na półkę. To jest gra, która no wymaga od gracza trochę wysiłku. Ubi troszkę nas przyzwyczaiło do tej tendencji w kolejnych Assassin's Creedach, gdzie naprawdę tych elementów, które są do zrobienia pobocznych jest bardzo dużo i w mojej ocenie w takim Black Flagu te wszystkie misje poboczne zostały mistrzowsko stworzone i one po prostu nie nużą, one są w miarę ciekawe, natomiast Watch Dogs oferuje misje poboczne, których jest dużo, ale są strasznie nudne. Czy można powiedzieć, że Ubi poszło po prostu w ilość, a nie w jakość? Misji pobocznych jest mnóstwo. Paradoksalnie, chociaż nie lubię wyścigówek, najlepsze chyba misje poboczne to były tak zwane te zlecenia macherów, czyli gdzie wsiadamy w samochód i musimy albo ścigać jakiś samochód, albo go po prostu przejechać przez określone checkpointy i to jest muszę przyznać bardzo fajne. Natomiast są takie misje, gdzie mamy włamania do prywatnych mieszkań, gdzie trzeba znaleźć odpowiednie punkty dostępowe do kamery, które są totalnie koszmarnie, najnudniejszymi chyba misjami jakie widziałem. I jak tylko widziałem, że tą misję muszę przejść, to już byłem po prostu wściekły, że muszę to odpalić. Są oczywiście typowe znajdźki, chociaż tutaj muszę przyznać, że Ubi podeszło fajnie do znajdziek. O ile w większości grach znajdźki to nie wiem, jakieś elementy, które można zebrać i które nie dają nic. Tutaj są tak zwane City Hotspot, czyli określone miejsca w Chicago, gdzie możemy zameldować się, czyli tak jakby przeskanować kod QR komórką. Ja sobie tak to tłumaczę, może to nie jest dokładnie to, ale możemy dowiedzieć się o jakimś ciekawym miejscu w Chicago. I muszę przyznać, że to jest świetne, bo dowiedziałem się wielu rzeczy o Chicago. I muszę przyznać, że Chicago to taki trochę drugi Meksyk. Tam co jakiś ciekawy punkt to albo kogoś zabili, albo jakiś mafiozo, albo jakaś masakra, albo jakiś seryjny morderca. Także dużo takich elementów w tym Chicago się znajduje. Na osobną ocenę zasługuje całe stworzone miasto. Wygląda naprawdę fantastycznie. Miasto i troszkę przyległych terenów, takich jakichś lasów, ale to nie jest tak rozbudowane jak w GTA. Samo miasto, ponieważ bardziej w odróżnieniu od GTA, gdzie mieliśmy troszkę taki więcej tego szaleństwa, Watch Dogs stawia bardziej na temat taki realistyczny, więc no to Chicago, powiem wam szczerze, jest troszkę takie jak Łódź, brudne, burę, szare, cały czas pada. Także spędzanie w tym mieście nie daje takiej satysfakcji jak poruszanie się na przykład w GTA 5 po Los Santos, gdzie po prostu czasami lubię włączyć sobie GTA 5 po to, aby zasiąść za samochodem i po prostu się przejechać gdzieś po terenie górskim czy po terenie jakiś tam. Natomiast Watch Dogs nie zachęca do powrotu do tego miasta, ponieważ ono jest zwyczajnie nieciekawe. No, muszę przyznać, że nieciekawe. Słuchajcie, Watch Dogs to też gra pełna jakichś niesamowitych paradoksów, niedopatrzeń i błędów, bądź niedoróbek, jak wolicie. Nigdzie się z tym nie spotkałem, ale powiem wam ciekawostkę, którą odkryłem. Nie czytałem o tej ciekawostce. Otóż w Watch Dogs możemy jeździć motorami. Niby nic specjalnego, ale daję $100 temu, kto znajdzie jakiegokolwiek gościa, oprócz nas, który jedzie na motorze w Chicago. Tego po prostu nie ma. Nie ma w ogóle, jeżdżą samochody, ale nikt nie jeździ na motorach, chociaż motory stoją na poboczu. Przedziwna rzecz, muszę przyznać. Ale nie wiem, takie jakieś niedopatrzenie. Niedopatrzenie też jest w misjach, w sytuacjach, gdy gonię gościa na piechotę, nie mam przy sobie broni, natomiast gościu ostrzeliwuje się pistoletem. Podjeżdża policja i zamiast policja gonić tego kolesia, który strzela do mnie, ja go po prostu tylko gonię, to oczywiście policja goni mnie.
bo jestem tym złym, bo gonię gościa, który do mnie chce mnie zastrzelić z pistoletu. I takich elementów łapałem dużo w Watch Dogs. Nie wiem, z czego to wynika. Wydaje mi się, że troszkę wynika tutaj z pośpiechu całej tej tworzenia tej gry, żeby zdążyć na premierę, i wiele takich elementów faktycznie się pojawia. Sama fabuła, czyli to główne mięso, muszę przyznać, że jest w miarę ciekawa, ale często łapałem się na tym, że gubiłem się po prostu w tej fabule. Nie do końca wiedziałem, co trzeba zrobić. Znaczy, kto jest kim właściwie, jaki jest cel mojej misji, jak to wpływa na przyszłe jakieś misje. Także ogólnie tutaj muszę przyznać, że to wypadło dosyć tak, no nijako, muszę przyznać, nijako. Aiden też jest bohaterem, z którym trudno się utożsamiać. Jest to bohater z gęby podobny po prostu do nikogo. Jest takim gościem, którego po, nie wiem, godzinie po prostu niegrania zapominasz, jak on wygląda. I to jest według mnie też sporym błędem niestworzenie wyrazistego bohatera. Yubi umie stworzyć wyrazistych bohaterów. W każdym Asasynie, no może poza Trójką, poza Connorem, był bohater, który był wyrazisty, był z krwi i kości. Natomiast Aiden to jest taki bohater, wiecie, taki trochę nijaki. No i to też mi troszkę przeszkadzało w wczuciu się w rolę tego bohatera. No oprócz tego występuje troszkę postaci pobocznych i całe te, muszę przyznać, że pod względem graficznym w cutscenkach postacie wyglądają bardzo, bardzo fajnie. Nie ma tutaj co biadolić, że grafika źle wygląda, bo graficznie gra jest dobra. Jest dobra, nie jest rewelacyjna, nie jest to tytuł, który będę się chwalił, jak ktoś do mnie przyjdzie. To nie jest tytuł, którym się pochwalił komuś, żeby zobaczył na PlayStation 4. Zdecydowanie pod tym względem, pod względem graficznym nadal moim numerem 1 jest Second Son. Natomiast Watch Dogs ze wszystkich sandboxów, które mam, a mam ich 3, Black Flag, Watch Dogs i Infamous, Watch Dogs zajmuje 3. miejsce. Według mnie nawet gorzej jest od Black Flaga. No ale to są takie różne elementy, które się na siebie nakładają, które w mojej ocenie nie do końca zagrały, tak? Oprócz tych misji pobocznych, których jest naprawdę mnóstwo, i tych znajdziek, tych city hotspotów, mamy jeszcze inne znajdźki, to są tak zwane śledztwa. Można powiedzieć, że to są po prostu znajdźki, jakieś zbieranie różnych wiadomości. Muszę przyznać, że po jakimś czasie to strasznie nuży, ponieważ troszkę to jest zrobione tak, że niektóre znajdźki pojawiają się w którymś momencie fabuły, wcześniej one są niewidoczne, więc czasami jak widziałem, że jestem na jednym końcu miasta i znajdźka się pojawia na drugim końcu miasta, to mnie krew zalewała. A muszę Wam przyznać, że jestem takim gościem, który nie korzysta ze skrótów ani z szybkiej podróży. Dla mnie funkcja szybkiej podróży w grach nie istnieje. Nawet w Skyrimie, jak miałem quest na drugim końcu mapy, to z buta goniłem, nigdy nie korzystałem z szybkiej podróży, ale to jest już moje takie jakby, można powiedzieć, moja jakaś taka wada, która po prostu, no tak to wygląda, tak? W każdym razie, słuchajcie, grę skończyłem na 100%, skończyłem wszystkie misje poboczne, całą fabułę, wszystkie znajdźki, także no mogę coś powiedzieć na temat tej gry. Biadolenie, że gra jest słaba, że jest graficznie licha, jest całkowicie bezpodstawne. Gra graficznie wygląda bardzo fajnie, nie jest może rewelacyjna, ale wygląda bardzo fajnie i daje solidny czas gameplayu nawet jeżeli chcesz skończyć tę samą fabułę, to faktycznie ten czas spędzony z grą jest adekwatny do ceny i zwłaszcza, że możesz zobaczyć fajne widoki, to jest według mnie całkiem w porządku. Co jeszcze miałem powiedzieć? Zapomniałem teraz. Aha, nie podszedł mi z kolei soundtrack. W sandboxach typu GTA zawsze soundtrack stał na najwyższym poziomie, chociaż w 5 on nie był może taki dobry jak w Vice City. Natomiast tutaj w Watch Dogs, pomimo zastosowania wielu takich numerów wokalistów znanych z list przebojów, jakoś całkowicie mnie nie podszedł ten soundtrack. Nie moje klimaty, że tak powiem. Bardziej wolałem te klimaty GTA, gdzie była stacja radiowa, niż puszczane po prostu losowo piosenki w Watch Dogach. Także tutaj muszę przyznać, że to licho wypadło. Teraz ten temat główny, czyli że całą Twoją piaskownicę, właściwie masz całe miasto w zasięgu ręki. Tak naprawdę tutaj ten element to jest też troszkę taka
zasłona dymna, bo to, że mając komórę i możesz, nie wiem, przestawić światło, bądź włączyć jakieś blokady, bądź podnieść most, tak naprawdę nie daje Ci władzy nad całym miastem. Masz władzę nad poszczególnymi elementami. Później dochodzą jeszcze, można wysadzać rury z gazem. To muszę przyznać, że jakoś tak nie czułem tej władzy. Nie czułem się, wiecie, Bogiem w tym. Raczej tak nijak, że tak powiem. Natomiast mogę pochwalić według mnie w Watch Dogach świetne misje skradankowe. One są naprawdę dobrze przemyślane. Przemykanie Aidenem po cichu, eliminowanie wrogów z pistoletu z tłumikiem za każdym razem bawiło mnie tak samo. Strzał w głowę z pistoletu z tłumikiem jest naprawdę tak zrealizowany, że przez całą grę, a grałem w to nie wiem ile, 40 czy 30 godzin, zawsze mnie to bawiło i zawsze czułem ten dreszczyk emocji, gdy wpakowałem kulę komuś w czachę z pistoletu z tłumikiem i tu muszę pochwalić, ten element jest naprawdę fajnie zrealizowany. Misji skradankowych jest dużo, ponieważ są one jeszcze w takich misjach pobocznych, także jeszcze się zdążycie tym oczywiście znudzić. Gra ogólnie, muszę przyznać, że grałem co prawda na normalu, ale powiem szczerze, że też grałem na normalu, dlatego że gra automatycznie ustawiła mi na normalu i nawet nie wiedziałem, że ten poziom trudności można gdzieś tam zmienić. Nie sprawiła mi większej trudności. Grało mi się przyjemnie, nie ginąłem za często, aczkolwiek no, ginęło się parę razy, tak? Ale nie było to jakieś takie nagminne. Sam pomysł na fabułę, może ktoś wie, może nie wie, CTOS, czyli system zarządzający całym miastem, podglądający wszystkich obywateli, zbierający informacje, to taki troszkę orwellowskie, muszę przyznać, ale nieźle to wyszło. Nieźle to wyszło. Gra na samym końcu zapowiada już drugą część. To jest takie troszkę, oczywiście czytanie między wierszami, ale zapowiada CTOS 2.0 i prawdopodobnie to jest zapowiedź też Watch Dogs 2. Czy uda się Ubisoftowi poprawić tą grę? Zwłaszcza, że tutaj jest podobna sprawa z Watch Dogami jak z pierwszym Assassin's Creedem, który nie był... Znaczy pierwszy Assassin's Creed uważam za grę, która była pewnym kamieniem milowym tego typu sandboxowych gier, aczkolwiek nie sposób nie przyznać, że gra była po prostu dosyć nudna i te zadania poboczne były po prostu bardzo nudne. I wydaje mi się, że tutaj będzie podobna sytuacja, że pierwszy Watch Dogs jest takim troszkę eksperymentem. Jeszcze nie do końca wiedzieli co, mieli pewnie sporo pomysłów, ale nie zdążyli ich zaimplementować i te lepsze pomysły pojawią się po prostu w drugiej części Watch Dogs i będzie już o wiele lepiej. Także ogólnie muszę przyznać, że grało mi się przyjemnie, bardzo przyjemnie. Nie jest to gra, do której wrócę, nie jest to gra, którą włączę tylko po to, żeby pojeździć po Chicago, zdecydowanie nie. Nie jest to też gra, którą pokażę komuś, kto chciałby zobaczyć jakąś fajną grę na PlayStation 4, bo ta gra na to nie zasługuje. Nie wiem, wydaje mi się, że troszkę albo za szybko chcieli wydać tą grę, albo nie do końca pewne koncepty przemyśleli. No mam takie wrażenie, tak? Oczywiście każdy może powiedzieć, że fajne, że złe. Odnośnie wersji na PlayStation 4 jeszcze mogę powiedzieć, gra nie działa w Full HD. Ona działa chyba, nie pamiętam ile, 900p. Różnica jest naprawdę niewielka, bo słyszałem też, że gra jest do dupy, bo nie działa w Full HD. Także całkowicie dla mnie jakieś paranoidalne stwierdzenia, no ale to już nieważne. Gra wygląda naprawdę nieźle, działa bardzo płynnie, ani razu się nie chrupnie, aczkolwiek zdarzają się śmieszne bugi i na końcu tego filmu zobaczycie jeden z śmieszniejszych bugów, który udało mi się nagrać. Watch Dogs dostaje ode mnie taką solidną ocenę 7/10. Jest to taka troszkę wyższa półka średniaków w mojej ocenie. Nie jest to gra, którą zapamiętamy, o której będziemy rozmawiać przez kolejne lata i ją wspominać, bo nie jest. Bo to tak czegoś zabrakło w tej grze. Zabrakło, wydaje mi się, w mojej ocenie jakiegoś takiego luzu i takiego fanu płynącego z gry. Za bardzo autorzy chcieli stworzyć realistyczny symulator miasta i realistyczną historię o hakerze Aidenie i o innych hakerach i przez to zapomnieli, że tak naprawdę gra
musi mieć jakiś taki coś ciekawego, coś śmiesznego, jakiś fan, który z niej płynie. Jeżeli miałbym przyrównać Watch Dogs, przyrównałbym do GTA 4, gdzie podobnie jak tutaj zapomniano, w mojej ocenie oczywiście, bo niektórzy uważają, że GTA 4 jest najlepszą częścią, ja uważam, że jest jedną z najgorszych. Właśnie zapomniano o tym, że nie ma tego fanu, tak? Po prostu stworzyli też sandbox bardzo realistyczny, a zapomnieli o tej radości płynącej z gry. I tutaj muszę przyznać, że też się często łapałem na tym, że nie było tej radości płynącej z gry, a zadania poboczne po prostu wykonywałem mechanicznie i często po prostu już aż mi para z uszu leciała, jak musiałem, nie wiem, znowu odblokowywać te kamery i słuchać tych pieprzenia tych ludzi pod tym, bo to powiem szczerze, że nie było to ani fajne, ani ciekawe. Pozytywnie mogę ocenić smaczki, które autorzy zawarli. Niektórzy pewnie je widzieli, niektórzy nie. Znajdziemy na przykład wściekłe króliki, które możemy uruchomić telefonem. Znajdziemy też w sklepach, na półkach, czy też w koszach poprzednie gry Ubisoftu i znajdzie się tutaj Assassin's Creed i Far Cry. Nie pamiętam, tam chyba nawet był Far Cry 4, o ile dobrze pamiętam. Musicie sobie zobaczyć, mam to na filmikach, możecie to zatrzymać sobie stopklatkę i zobaczyć, co tam wygląda. Także też autorzy podchodzili do tego troszkę z takim dystansem do siebie. Zwłaszcza, że jest parę odniesień do Assassin's Creed'a, ale to tylko dla wytrwałych graczy. Jeżeli komuś się będzie chciało, to je odnajdzie. Niemniej jednak, tak jak mówię, grę daje 7 na 10. Nie jest to rewelacja, nie jest to rewolucja, jest to solidny, rzemieślniczy sandbox do skończenia na raz i myślę, że już gdy go skończycie, nigdy już więcej go nie odpalicie. Także to jest moja ocena. Nie hejtuję tej gry, że całkowite barachło, bo nie jest to prawda. Faktycznie widać mnóstwo pracy włożono w ten tytuł i no widać, że coś miało być z tego, wyszło coś innego, wydaje mi się, niż autorzy początkowo zaplanowali. Wydaje mi się, że może te plany ich po prostu przerosły. Dobra, nieważne, nie truję. Mam nadzieję, że Watch Dogs 2 naprawi problemy pierwszej części. Podobnie jak Assassin's Creed będzie się rozwijało w serię, która będzie taką sztandarową serią Ubisoftu, jak właśnie przygody asasynów. To tyle odnośnie mojej recenzji. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć. Mom!